Zwiedzanie Starego Miasta w Antalii na własną rękę. Kalichi, czyli Stare Miasto, znajduje się w centrum Antalii. Mieliśmy zaplanowaną wycieczkę na własną rękę. Biura podróży oferują takie wycieczki, ale jest to często połączone z zakupami, na które nie każdy ma ochotę, no i też jednak swoje kosztują. Dziś pokażę Wam, że poruszanie się po mieście i zwiedzanie największych atrakcji Starego Miasta nie jest takie trudne, nawet bez dostępu do internetu. Warto ściągnąć sobie mapkę offline w Google Maps, która jest wystarczająca, aby odnaleźć się w terenie i dotrzeć do wyznaczonych miejsc. Wszystkie autobusy oraz dolmusze jadą do dworca autobusowego, tzw. autogar, skąd bez problemu dotrzemy do Starego Miasta. My akurat jechaliśmy z Beldibi do Antalii. Koszt przejazdu to było 45 lira za osobę i trwało to około 45 minut w jedną stronę i wracaliśmy ponad godzinę, ponieważ były korki. Po opuszczeniu autobusu na dworcu głównym kierujemy się w lewo, mijamy dworzec autobusów dalekobieżnych, a następnie idziemy do stacji tramwajowej, która znajduje się na końcu tych wszystkich budynków. Jest to bardzo dobrze oznaczone takimi znakami na słupach. Aby skorzystać z komunikacji miejskiej w Antalii, należy zakupić kartę miejską tak zwaną. Koszt przejazdu z Autogar do Ismet Pasa, który jest najbliższym przystankiem przy Starym Mieście, w 2023 to był koszt 15 lira za osobę. Sama karta kosztuje 30 lira, a resztę z doładowania wykorzystujemy na przejazdy. Aby w ogóle wejść na przystanek, należy taką kartę podbić od razu. Kartę można doładować dowolną kwotą, oczywiście banknotami. My mieliśmy jedną kartę dla 3 osób, tylko po prostu podbijaliśmy ją 3 razy, żeby przejść przez bramę. Następnie od przystanku poszliśmy w okolice Kale Kapi. Jest to przystanek starej linii tramwajowej. Tutaj tymi alejkami po prawej stronie będziemy mijać Old Bazaar, czyli miejsce, gdzie można kupić dużo rzeczy. Po prawej stronie tak na czerwono było widać Old Bazaar. No, oczywiście bardziej skupiamy się na zabytkach, bo to był nasz cel. Akurat dotarliśmy, kiedy przyjechał czerwony tramwaj. Przyszliśmy tutaj dlatego, że chcieliśmy skorzystać z Migrosa, ponieważ tu obok jest zaraz Migros, i także chcieliśmy wymienić sobie pieniądze. Plan był taki, że obejdziemy sobie Kalichi dookoła, zaczynając od bramy Hadriany. Po szybkich zakupach ruszyliśmy z powrotem wzdłuż tych starych torów, wróciliśmy do tej główniejszej ulicy, czyli tak naprawdę od kantora ruszyliśmy w prawą stronę, obeszliśmy sobie dookoła wszystko. Czas przejścia od tramwaju do samej bramy do około 10 minut z dzieckiem. Po drodze sklepy z tureckimi specjałami. Jest i ona najpiękniejszy zabytek Antalii, brama prowadząca nas tak naprawdę na dzielnicę Kalichi, czyli na Stare Miasto, czyli brama Hadriana. Jest to taki łuk triumfalny zbudowany przez cesarza Hadriana, który odwiedził to miasto w 130 roku naszej ery.
kościół w Mecz. Wieża Hydrylik jest jednym z najstarszych zachowanych zabytków w mieście. Jego niższa kondygnacja znajduje się na planie kwadratu. Została wzniesiona między I a II wieku naszej ery jako część murów obronnych. Dopiero w następnym wieku dobudowano do niego kolejne piętro o kształcie tego koła. Przeznaczenie tej budowy do dziś jest zagadką. Popularne przekonanie jest takie, że służyła jako grobowiec, ale też mówią, że była latarnią morską. Na pewno jest warta odwiedzenia, ponieważ rozpościera się stąd przepiękny widok na całą zatokę. W pobliżu też jest plac zabaw, tips dla rodzin z dziećmi. W końcu dotarliśmy do schodów Kirk Mediew, składających się z 44 kamiennych schodów między starym miastem a portem. Mamy przepiękny widok z góry, tylko uważajcie, schody są dość śliskie, jednak są stare, więc trzeba uważać. Przy samym porcie znajduje się meczet Iskala, który był wybudowany w XIX wieku. Krąży plotka, że jeżeli wrzuci się monetę do źródełka, który płynie tam w środku pomiędzy tymi kolumnami, to marzenie na pewno się spełni. Na górze znajduje się mała sala modlitew. W porcie można skorzystać z wycieczek statkami oraz zjeść w pobliskich restauracjach. Idąc tak naprawdę do końca tej ścieżki przy porcie, skręcamy w prawo, aby dostać się do panoramicznej windy, z którą dostaniemy się na samą górę. Tu jest taki taras, na który też zaraz po wyjściu z windy można się dostać. Z portu udaliśmy się na taki chyba najbardziej słynny plac. Plac łączy tą bogatą historię Antalii z nowoczesnym duchem, a na nim znajduje się pomnik pamiętający ojca założyciela Turcji. Fajny punkt widokowy na szczycie, nad szczytami tak naprawdę Starego Miasta. Po drugiej stronie tego placu znajduje się taki podziemny parking, gdzie możecie też zostawić swoje auto. Tu też mamy plan Kaleichi, jeżeli ktoś chciałby skorzystać. Kolejny bardzo rozpoznawalny Murat Pasza meczet. Został on zbudowany w 1570 roku w okresie osmańskim. Obok meczetu mamy wieżę zegarową tak zwaną. Początkowo zostało ono zbudowane jako część fortyfikacji miasta w XIV wieku. W okresie osmańskim dodano do niej zegar. Jeżeli ktoś powie spotkajmy się pod wieżą, to każdy wie, gdzie to jest. Tutaj mamy meczet, tak zwany minaret Yivli, czyli żłobkowany minaret. Jest to jeden z pierwszych islamskich obiektów w mieście. Meczet został zbudowany w 1230 roku. Obecnie znajduje się tam. Bardzo szybka relacja. Zapraszam też do relacji z pobytu naszego hotelu z Paloma Foresta, ale także z Kemer, bo tam też byliśmy.